Dzień dobry. Dzisiaj zaczynam od małego wypadu. Muszę jechać do mamy, zrobić jej kawałek płotu, który obiecałem, ale też włączam Webasto, dlatego że muszę wypalić to paliwo, które jest tutaj. Znaczy, no nie muszę go wypalać, mogę go też przelać. Co zamierzam zrobić z tym zbiornikiem na paliwo od Webasto? Podpiąć go do samochodu. Dlatego, że jak robiłem kampera, to naoglądałem się różnych filmów, których ludzie mówili, że mają osobny zbiornik, bo nie chcą, żeby im wybierało paliwa ze zbiornika. Mieli zamontowaną rurkę od paliwa od Webasto, która zaciągała paliwo w zbiorniku i nieraz zdarzyło się tak, że wyjechali gdzieś w pole, gdzieś na górę. No i chodziło to Webasto i wyciągnąłem im całe paliwo. Przestraszyłem się trochę tego, ale wtedy jeszcze nie pomyślałem, że kto instaluje tą rurkę w zbiorniku tak, żeby ona dotykała samego dna. No właśnie. Raczej nikt nie powinien tak instalować i już od 2 lat mam zamiar to przerobić i jeszcze tego nie zrobiłem, ale może to się wydarzy właśnie dzisiaj. Po prostu tą rurkę utnę wyżej i to tyle. I po prostu jakby miało Webasto mi wybrać paliwo do zera, to się wyłączy. A ja samochodem i tak dojadę do stacji. Także myślę, że też to będę przerabiał. No i oczekuję na resztę gratów. Tu w ogóle jeszcze sobie wymyśliłem, że dotknę sobie może kawałek takiej listewki drewnianej. Wytnę w niej w środku, wyfrezuję taką listwę. I tutaj zawsze stawiałem tabletę do jakiejś nawigacji, czy do jakichś innych różnych rzeczy. I może ten tablet będzie mógł stać sobie w tej listwie i wtedy opierać się o szyby, bo tak to stał tutaj i bardzo często się zsuwał. Zapadła decyzja z mojej strony, jednak to tnę. Dziabię te palety wszystkie, nie ma to sensu i tak wyjeżdżamy, a one po prostu się do jesieni zmarnują. Także robię tutaj porządek z tymi paletami i też powoli już będę brał się za ogarnianie całego podwórka. No i mamy mały przeskok w czasie od wczoraj, już tak padało. Wróciłem do domu i stwierdziłem, że będę to ciął. Udało mi się pociąć wszystkie te palety, jeszcze mam do rozwalenia te stare ramy, tutaj jakieś pierdoły i biorę się za ogarnianie podwórka, ale robi się pogoda i może dzisiaj nie będzie padało. Mam taką nadzieję, tak się zapowiada. Więc wjeżdżam samochodem na te bale. Zaraz się tu ustawię, wjadę sobie, żeby samochód był dużo wyżej i biorę się za odkręcanie tego zbiornika. Bo wiem, widziałem na zdjęciach, że te zbiorniki mają dodatkowy boost do zbiornika. Może uda mi się podpiąć to Webasto bezpośrednio, oryginalnie do zbiornika, a jak nie, no to mam tutaj ten cyngiel, bagnet, nie wiem jak to nazwać. Oryginalne, to co przyszło z Webasto. Po prostu utnę to w którymś momencie, już sobie wziąłem przewód od taty. Mam też jakąś złączkę. Jak sami widzieliście na timelapsie, lepiej nie róbcie tego w domu. Ja zapomniałem dociąć sobie od razu kliny, ale wziąłem piłę, moment, bach, bach, dociąłem. Nawet idealnie się profilują pod oponę. Jak już wjechałem, to zostawiłem na biegu, podłożyłem kliny, w ogóle wszedłem, odpuściłem bieg, samochód się stoczył, zatrzymał i wrzuciłem bieg. Także już teraz mam pewność, pewności nigdy nie ma, ale raczej nie zjedzie. Tu mi się coś przewracało, ale to i tak robię tamtą stronę, więc luz. Kurczę, tak sobie mogłem do tej turbiny wjechać, ale w sumie tutaj bym miał bardzo zły dostęp z góry. Musiałbym jakąś skrzynkę załatwić. Dobra, wiem, że muszę to poodkręcać wszystko, zdjąć korek, ta cała lufa będzie tam wychodzić, no i zbiornik jest na 2 podporach. Jak to wygląda? No i teraz ja nie wiem, ale wydaje mi się, że to mogło być wejście oryginalne właśnie pod na przykład Webasto. I nie wiem, co muszę z tym zrobić. Czy ja muszę to jakoś rozwiercić w środku, czy to jest w ogóle drożne. Paliwo mi się nie wylewało. Nawet jak miałem tu nalane w rurce do pełna, to ono się nie wylewało, więc nie wiem, jeszcze muszę gdzieś zadzwonić i popytać. Już dzwoniłem w jedno miejsce, ale facet nie był pewien. Powiem tak. Odjechałem na szrot z 1000 pomp paliwa. Nie było żadnej takiej mercedesowskiej, ale znalazłem takie końcówki. Problem polega na tym, że one się zapinają, wszystkie elegancko, na tamtych pompach oczywiście, ale one wchodzą na taki przewód jeszcze, to znaczy tak jakby tutaj do tego przewodu powinna iść jeszcze taka przedłużka, tak jakby dotąd i ten plastik by się wciskał tam w ten przewód i dopiero by się tam zapinał. No dobra, to już wiem, że jest za duża, może jeszcze ta, ale ja wymyśliłem, że gdyby któraś mi się zapięła, ta się na przykład zapięła, ale zapięła się bardzo luźno, to po prostu tu bym włożył w środek przewód, tam w tą dziurę bym włożył przewód i może by to miało rację bytu, chociaż już widzę, że wątpię. Załatwiłem coś takiego. Jestem ciekaw, czy w ogóle to wepnę. Raczej nie. O, wziąłem. Teraz nie wypnę. Na pewno nie jedną ręką. Zobaczę, może przerobię tam w środek jakiś przewodzik i tu na zewnątrz, a jak nie, to po prostu tam nadzieję przewód na to i nie będę się pierdzielił. Przyszły mi 2 paczki. Ta jest bardzo ważna. Profesjonalny unboxing.
jest taki cyngiel. Tutaj przyszło mi baterie do GoPro. Nie wiem, ale te nowe baterie są takie siwe. Ja mam w tym GoPro, które mam w 9 niebieskie i ta bateria jest już dziadem. Po prostu strasznie szybko się rozładowuje. Ma też problemy takie, jak kiedyś kupiłem takie podróby baterie, to zaczyna ta bateria mieć takie problemy. I to są jakieś inne. Przewierciłem tam dziurę w tym plastiku. No i już mam teraz dostęp do zbiornika paliwa, ale podpiąłem przewód. Dmucham tu powietrzem. A w środku nie ma ból, a jest 30 litrów paliwa. Znakiem tego to jest tylko przelot. Teraz muszę odkręcić cały ten kapturek i zdjąć zbiornik do samego dołu. Wtedy ten plastik tam po prostu włożyć kawałek rurki. Powiem tak, młoteczek i przycinak zawsze pomaga. Tak to było zapieczone, a teraz może już pójdzie. A zatem śpieszę donieść. Tutaj trzeba rozwiercić dziurkę w środku. Wtedy robi wam się przelot do zbiornika. I tu jest ten cyngiel. Ja już sobie wężyk dociąłem. I teraz co ja robię dalej? Tam już mam włożony przewodzik. Za chwilę będę to wkładał. A tutaj z tej złączki obskrobałem te zęby, które są. Obsmaruję to jeszcze tym silikonem, który smarowałem, tam używałem do turbiny i tutaj go po prostu wcisnę na hama i tak zostanie. Jeszcze zabezpieczę go ewentualnie jakimiś trytytkami. Wcisnąłem to na ten silikon, tutaj sobie puszczę przewód wzdłuż tych przewodów paliwowych tam do przodu, bo już też chyba pompkę paliwa od Webasto sobie przełożę bliżej. Tutaj zrobiłem takie zabezpieczenie na zasadzie opaska tu na siłę, na tej złączce i ściągnąłem drugą opaskę, którą zapętłałem tutaj naokoło, żeby w razie czego ona nie wyskoczyła i myślę, że to wystarczy, bo tutaj nie będzie żadnego ciśnienia, tu będzie tylko i wyłącznie paliwo ściągać pompka, więc bez żadnego ciśnienia. Szczelnie będzie przez ten silikon, więc jak naleję do pełna, też tutaj nie powinno mi paliwo kapać. Przerobiłem tutaj wszystko. Teraz wygląda to w ten sposób, że już tutaj nic nie ma żadnego zbiornika, ani nic. Zaraz tę płytę też odkręcę. To jeszcze przerobię, bo to jest pianka. Wytynę ją tutaj ładnie i ją może czymś obłożę. W każdym razie idzie tylko przewodzik od zasilania do pompki. Właśnie włączyłem, żeby zassało w ogóle paliwo. Tu sobie dochodzi filterek, pompka i do Webasto. Całkiem cywilizowanie i profesjonalnie to wygląda. W moim wykonaniu nieźle. No dobra, trochę ta pompka ma do przepracowania tego paliwa. Rozpieczętuję, zobaczę jak to wygląda. Czy ona tu w ogóle będzie pasowała. No będzie pasowała, super. Ramka pasuje, wszystko fajnie. Tylko że ja do tego radia mam jeszcze mikrofon. W oryginalny się nie podepnę, wiadomo. Ale muszę to jakoś poprowadzić. Dosyć długi jest ten kabel. Wydaje mi się, że tutaj pod deską, tam w słupku. I tu chyba wyprowadzę go, żeby był u góry. Taki jest mój plan. Paliwo doszło, włączyłem, ale coś w ogóle poprzestawiałem. Nie wiem jak to zrobiłem. I teraz nie zmieniam mocy, tylko ustawiam temperaturę, jaką ma tutaj osiągnąć. I jak osiągnie 30 stopni, to zwolni. Tak mi się wydaje. Webasto odpaliło. Jestem bardzo zadowolony. Już teraz mogę zawiesić z powrotem ten zbiornik. Rozpieczętowałem tą ramkę i jest super. Pasuje. Wszystko fajnie. Tylko teraz zastanawiam się, bo na radiu była taka ramka. A ona tutaj tak nie wchodzi albo... No dobra, włożyłem tą ramkę. Po prostu ją tu ścisnąłem, włożyłem i rozszerzyłem. Będę miał taką dodatkową półeczkę tutaj. Fajnie. Przyda się. Rozebrałem ten słupek i tak się zacząłem zastanawiać, bo tutaj miałem taki ten mikrofonik. Tutaj mam... mikrofonik. Tutaj miałem taką kamerkę do tego ekranika, bo to był Anglik i to już mi jest w ogóle niepotrzebne, zacząłem to demontować, ale tak zacząłem się zastanawiać, bo też mi kupił coś takiego kiedyś. Gdzieś to w Biedronce chyba wypatrzył. Taką kamerę cofania z lusterkiem. Tutaj jest mały ekran, który pokazuje wsteczne lusterko. A tutaj w ogóle jest też kamera do nagrywania. Jak już mamy rozebrany ten boczek, czy gdzieś tutaj tego nie zamontować? I bym miał i kamerę cofania, i po prostu kamerę do nagrywania jazdy. Pomyślę. No dobra, sprawdzamy czy działa. W ogóle jest tak, zasilanie na USB-C, super. Ta kamerka wchodzi na takiego mini jacka jakiegoś. No i dobra, jak to wygląda? Dzień dobry, good morning. Włóż kartę SD, bo to jest jak gdyby przód teraz nagrywanie. A jak wsteczny? Jak ta kamera cofania ma działać? Aha, czerwonym przewodem wpinam się pewnie do świateł, do lampki cofania. Oczywiście ten przewód jest za krótki, nie starcza mi, bo od samego tyłu starcza mi tylko gdzieś dotąd, a więc tutaj ten kawałek, który będę prowadził do tej kamery, to mi braknie. I byłem u sąsiada, powiedział mi, że dał mi taki kabel, tylko że miał 8-żyłowy, ale to nawet lepiej, bo powiedział mi, że ekran, jak będę podpinał, to żebym podpiął w dwie żyły razem. Słuchaj, ja zrobiłem jeszcze inaczej. Po prostu wszystkie te przewody połączyłem razem. O Jezu, a jak ja mam 5 żył. Fajnie się lutują, bardzo fajnie się lutuje. Jak się ma tą kalafonię, to jest po prostu coś tak przyjemnego, tak wciągającego, że masakra. Dobra, mam podłączone. Wpiąłem kamerkę z tyłu tak na razie w lampę, byle jak. Jeszcze nie lutowałem. To się włączy. Push kartę SD. Może pójść. Wrzucam wsteczny i... Nie działa. Kurde, nie działa, a przecież... bo w ogóle żarówka się nie świeci. To chyba nie jest wsteczny. Co się dzieje? Muszę zapłon przekręcić całkowicie. Jeszcze raz.
Zapłon przekręcony, nic się nie dzieje. Musiałem zapodać nową baterię. Naprawdę, 50% i wywalona już. Kamera się wyłącza, nie wiem co się dzieje. To mi nie działa, nie wiem dlaczego. Jaki jest powód? Czyżbym coś gdzieś źle połączył? No ale tu jest plus do żarówki. Włożyłem na razie. No nic, tyle zachodu na nic. Jeszcze tutaj wszedłem w ustawienia i jest funkcja dual cam. No i jest włączona i kurczę, ta kamera dalej nie działa. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. A nie wiem czy widzicie, ale światełko tam się zaświeca. Czyli prąd dochodzi, wszystko jest cacy. To być może jeszcze na tych przewodach. Albo faktycznie ten przewód jest po prostu najzwyczajniej w świecie za długi. I to już nie jest to samo. Albo w ogóle powinien być jednolity. Chyba nic nie zrobię. Radyjko wygląda bardzo schludnie. Tą półeczką to fajnie, nawet czy na telefon jakiś dodatkowy, czy słuchawki, czy cokolwiek innego. Fajnie, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Dobra, w ogóle nie wiem dlaczego nie wpadłem na to wcześniej. Na samym początku w zasadzie. Połączyłem to tak jak wszystko było na starym krótkim przewodzie. Przekręcam stacyjkę, wrzucam wsteczny. Jest, ale to nie o to chodzi, nie wsteczny. Bo teraz tą kamerkę mam tutaj i idę tylko do plusa. I ona powinna działać. No i co? Zmieni się coś jak dotknę? Nic się nie zmienia. Kamerka się dalej zaświeca. Ale tu się nic nie zmienia na ekranie. Czyli dupa, ta kamerka jest walnięta. No nic się nie dzieje, kompletnie nic się nie dzieje. A ja latam jak popierdolony. Pogoda nas nie rozpieszcza, kolejny dzień, tak Ferbi? Co tam? Wszedłbyś do domu, bo pada. Bez sensu być na dworzu. No właśnie, o tak pada, tak widać jak pada. A ja się wybieram dzisiaj chyba do sklepu z drzewkami. W sensie jadę na jakąś polanę okopać samosiejek. Jest tak deszczowy ten luty, że bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszystkie choinki, które przywiozę, to się po prostu przyjmą. Jeszcze kilka mam tam do posadzenia. Ale po prostu tak pada, że nie ma to najmniejszego sensu. W zamian tego wytnę sobie tutaj dziurę w kamperze na wlew wody. To mi zajmie chwilę. I tak się zastanawiam, jak ja mam się tu wyrobić, bo do końca rurki mam 7,5 cm, a przecież moja ściana ma płyta 5 cm styropian i jeszcze 16 cm ta duża płyta. Ojejku, jakaś pajęczynka. O co chodzi? Na chwilę obecną wlew wody wyglądał tak. I to było dosyć upierdliwe. To znaczy, no było to schowane, nie było dziury w kamperze, ale trzeba było to podnosić za każdym razem i bawić się z tym. Patrzeć ile tej wody. Jak bardzo można takie cięcie po prostu spierdolić, to chyba tylko ja potrafię. Przymierzyłem, odrysowałem i kurwa zamiast odrysować sobie tutaj ten rand i wyciąć tą puszeczkę tylko, to ja sobie poza śrubami odrysowałem linię i wycinałem cały ten środek. No kurwa, no do czego ja bym to przykręcił? I tak wyciąłem więcej, ale to po prostu tutaj dłuższymi śrubami sobie złapię do tamtej drugiej płyty. A tutaj, no nie wiem, będzie się trzymało na klej. Jakoś to przykręciłem. Tylko na 4 wkręty, co prawda. Ten butyl, który był, to dałem go trochę więcej. Później go obciąłem. On się pewnie jeszcze wyłoży, jak będzie ciepło. Przykręciłem to tylko na 4 wkręty. I co? To jest denerwujące, bo musi być z tej strony, bo się nie zamyka w innym przypadku. A tą dziurę po prostu wywaliłem za dużo i musiałem na te długie wkręty przykręcić. Dzisiaj jeszcze jadę do marketu i muszę coś kupić takiego, co będę mógł włożyć tu. Są takie uszczelki do drzwi, żeby to się nie ruszało. Bo czasami zawieje wiatr, to jak leży oparte tutaj o ten rand, to jest bardzo luźne i wystarczy lekki wietrzyk i jest... To jest bardzo denerwujące. Trochę się ten deszcz uspokoił i powsadzałem te choinki. Świetnie to będzie wyglądało, jak one urosną już za parę lat. Podejrzewam, że w tym roku dużo urosną. Taki zielony zagajnik tu będzie. No i jak już urosną tak na 2 metry, powiedzmy na 2 metry, czy nawet na 1,5, to będzie można te ściąć, bo one się już chylą i to będzie taki naturalny zamiennik. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego.